Witam Was fantastycznie w dzisiejszym odcinku. Jako że mamy właśnie Prima Aprilis, spróbuję w tym materiale przybliżyć, z czego śmieją się fani Final Fantasy. Co powoduje, że zarówno fani serii, jak i gracze, którzy mają z nią kontakt od czasu do czasu, stroją sobie żarty. Spróbujmy się temu wspólnie przyjrzeć. Jednym z czynników, który wskazałabym jako pierwszy, jest generyczność. Oczywiście nie jest to bolączka jedynie Final Fantasy, a wielu japońskich serii, które biorą swój początek na przełomie lat 80. i 90. Mamy więc do czynienia z pewną pulą elementów, które powtarzają się tak często, że stały się nie tylko cechą charakterystyczną tych gier, ale też powodem do swego rodzaju pieszczotliwych kpin. Pieszczotliwych, bo przecież najokrutniejsze żarty podsuwają zazwyczaj fani. Naśmiewamy się więc z tego, że fabuły w serii Final Fantasy w dużym uproszczeniu to po prostu historie o często przypadkowo dobranej drużynie, która również zupełnie przypadkiem podejmuje misję ratowania świata i pojawiają się tam również jakieś kryształy. Skład drużyny też nie jest bez znaczenia, bo mamy tu do czynienia ze schematem, który jest uniwersalny dla naprawdę wielu tytułów. Elementy wspólne łączące gry w serii same w sobie nie są wprawdzie zabawne, natomiast fakt, że wiele z nich wytworzyło notorycznie przewijające się klisze, często jest przedmiotem żartów i memów. Jako kolejny rodzaj śmieszków wskazałabym zdecydowanie żarty z postaci i tutaj fani potrafią być naprawdę bezlitośni, czepiając się każdego ogółu i szczegółu. Produkowane masowo memy wytykają często nielogiczne zachowania, niektóre wynikające z mechaniki gry, samą organizację rozgrywki, która w obliczu zagrażającego światu niebezpieczeństwa wciąż pozwala nam na przykład na sportowe rozgrywki lub łowienie ryb w międzyczasie. Następnym takim elementem jest design strojów i tutaj nie sposób nie wspomnieć oczywiście o paskach i zamkach błyskawicznych, które nasz ulubiony projektant postaci Tetsuya Nomura wciska gdzie się da w absurdalnych ilościach, co samo w sobie jest już niemalże osobną kategorią humoru. Jak już jesteśmy przy strojach, warto zwrócić uwagę na pojawiający się motyw żartobliwego kwestionowania orientacji bohaterów, nie tylko ze względu na styl odzienia, ale również crossdressing, który sam w sobie nieraz wnosi zabawne scenki do tych gier. No i są jeszcze elementy, które same w sobie nie przynoszą wielkiej wartości humorystycznej, ale fani dobrze wiedzą, jak zrobić z nich użytek. Najlepszym tego przykładem może być fakt, że w facebookowym, fanowskim plebiscycie na najlepszy paring postaci w serii Final Fantasy wygrał nie kto inny jak Cell i hot dogi. Tutaj możemy też wspomnieć o czarnym humorze, który rodzi się w niecnych sercach fanów na kanwie scenek, które oryginalnie dalekie są od żartów, ale przecież śmiać trzeba umieć się ze wszystkiego, prawda? Jako ostatni punkt chciałabym poruszyć kwestię żartów, których ofiarą padają sami fani. Wiadomo, zawsze znajdą się osoby z deficytem dystansu, które będą zupełnie serio podejmować każdą rzuconą w internecie rękawicę. Jednak warto wiedzieć, że uszczypliwe obrazki są tworzone w olbrzymiej większości przez osoby, które tak naprawdę lubią i cenią Final Fantasy. To w końcu nasza ulubiona seria łączy czy dzieli? Po prostu niektóre opinie przewijają się w fandomie tak często, że zostały przykute w memy, jak na przykład to, że 13 jest przez wszystkich hejtowana, lub to, że wiele osób narzeka na odejście od systemu turowego. I najważniejszym aspektem w tej sprawie jest to, że tak naprawdę mało kto oburza się na takiego rodzaju docinki, bo przecież już z samej formy żartów wynika, że nie mają one być żadną prowokacją do wyzywania się w komentarzach. Osobiście uważam, że zdrowym podejściem jest pewna dawka humoru, nawet jeśli nieco godzi w sprawy, które uważamy za bezsprzecznie wspaniałe. Zjawisko wojen ulubionych postaci, najlepszych części lub najwspanialszych waifu to nie tylko pretekst do pośmiania się i dyskusji, ale z całą pewnością coś, co bardzo spaja fanów. Co wy sądzicie na ten temat? Chętnie przeczytam wasze opinie w komentarzach, a jeśli chcielibyście się podzielić jakimś dobrym memem, link do Instagrama umieściłam w opisie. Trzymajcie się i do usłyszenia!